Dzień dobry, a my znowu na siedlisku. Po krótkiej przerwie byłem w domu na 4 dni, żeby Marcie zawieźć plony z ogródka i grzyby. Zresztą zobaczcie, co zawiozłem. Śliwki przetworzone na 3 sposoby, czyli nieprzetworzone, zasuszone i w powidłach. W sumie na 4, bo również powidła z czekoladą. Świeżo zebrane grzyby, nawet prawdziwek się trafił, oraz zasuszone grzyby. Trochę papryk, dużo fasolki, cebula i czosnek. Dużo marchewek, kilka pietruszek, trochę buraczków i dynie. I malutkiego, który już się trzęsie ze strachu, że będzie jechał samochodem. A teraz przyjechałem w pierwszy dzień jesieni. Mały, malutki. Już wiem, że mam pełno olbrzymich koźlaków na moim miejscu. Mimo że przed wyjazdem wszystkie wybrałem do zera, zbierając nawet najmniejsze grzybki. Także pójdę do lasu, zobaczę, czy są prawdziwki. No pewnie, że są prawdziwki. I to jakie duże. Mam nadzieję, że nie są całe zarobaczone. O, i tam widzę też takiego wielkiego. Ale z niego to już niewiele co zostało. Słuchajcie, nie jest źle. Wow, jaki śliczny. Olbrzymi. O, i tam. I tu 2 śliczne prawdziwki. O kurde, o kurde. Zobaczcie to. O, i tam. O matko. O, i tam widzę. Dobra, zbieram. Mam wrażenie, że moja suszarka to będzie pracowała non-stop przez kilka dni. To włączę się, żeby wam pokazać, jak wygląda mój koszyk, bo obecnie tak. 5 minut później wygląda to tak. A ja jeszcze nie ruszyłem się z tego miejsca i dopiero pójdę w takie naprawdę dobre miejsce. Chyba że się zawiodę. No nie zawiodłem się. Tylko już takie duże, wyrośnięte mocno. Malutki, szukaj, szukaj. Słuchajcie, to jest niesamowite. Jeszcze nigdy nie udało mi się zebrać takiej ilości grzybów. Jest cały koszyk i to są tylko i wyłącznie prawdziwki. A jeszcze oprócz tych prawdziwków, ja tutaj mam całe mnóstwo czerwonych koźlaków, które przez te 4 dni bardzo wyrosły. To są już takie duże grzyby, już dawno należałoby je zebrać. Jeżeli uda mi się jutro zwolnić już suszarkę od prawdziwków, no to wtedy zbiorę te olbrzymie koźlaki i spróbuję je również ususzyć. No jest ich naprawdę bardzo dużo. Trochę ten szum niestety nie ułatwia, ale tak. Pierwsza partia grzybków się suszy, druga partia czeka na suszenie, trzecia partia, cały czas mówię o prawdziwkach, też czeka na suszenie, a trochę sobie uduszę do obiadu. Pada. Myślałem, że dzisiaj coś porobię, ale pada i cały dzień ma padać. Także siedzę w przyczepie, montuję film i przekładam tacki na suszarce, susząc prawdziwki. W sumie to wybrałbym się chętnie do lasu, ale nie wiem, czy będzie przerwa w tym deszczu, czy to jednak będzie cały dzień. Ale jutro ma być już ładniej. Zobaczcie, jakie śliczne. I tam. I tu. I tam pod tym drzewkiem. Już zapowiada się, że jeszcze poprzednich nie ususzyłem, a będę miał następny koszyk prawdziwków. Oj, na pewno będę miał koszyk prawdziwków. Proszę, tu następne takie mniejsze, 4 widzę.
To tyle mam prawdziwków i pójdę dopełnię to teraz czerwonymi koźlakami. No to mam tyle. Koźlaki to i tak już pozbierałem, tylko takie małe w miarę. Tych największych nie ruszałem. Zresztą zbierałem już same kapelusze, bo te ogonki są dość zdrewniałe. Super, to chyba co? Wprowadzę zakaz już zbierania grzybów, bo nie mam co z nimi zrobić. Znaczy te to chyba wezmę, oczyszczę, pokroję, lekko zagotuję w wodzie, się chyba na to mówi, zblanszuję i popakuję w torebki i zamrożę. Dzień dobry. Taki dzisiaj wilgotny dzień po tych deszczach i chłodny, jest 10 stopni. Raczej słońca nie będzie. Malutki, co tam piszczysz? Chodź. Przebrałem się ciepło, czapka na głowę i biorę się do roboty. No dzisiaj mamy czwartek. W piątek jeszcze popracuję, może trochę w sobotę, więc dużo pewnie nie zdziałam. Dzisiaj chciałbym przygotować sobie miejsca do murowania. Czyli wykończyć tutaj pod wejściem. Tu trzeba zrobić szalunek, przesunąć dom, przełożyć na inne obciążenie. Znaczy zrobię obciążenie tu dokładnie pod progiem na jednym bloczku i to zostanie, będzie taki po prostu przepust do sionki, która kiedyś tu powstanie. Tam mogę domurować cegły. No i z tamtej strony podobna praca. Tam już ta zaprawa myślę, że związała na tyle dobrze, że mogę na te nowe miejsca poprzenosić dom, porobić szalunki i jak zdążę dzisiaj, to jeszcze podobierać jakieś cegły, kamienie. Cześć piesku, co tam? Chodź tutaj. Taki dobry piesek jesteś, tak. Dobry piesek taki. Zimno? No zimno. Jak zgubiłeś gdzieś piłeczkę, bo bym ci porzucał, ale zgubiłeś. No to działam. Że ktoś się nie bał i pożyczył ode mnie i nie odłożył na miejsce szpadelka, więc muszę tutaj bawić się teraz czymś takim. Na szczęście ta ziemia nie jest tu jakoś bardzo twarda. Gęsi lecą. W ogóle w nocy obudziły mnie gęsi. A gdzież te gęsi lecą tak po nocy?
No niestety ich nie widać, ale super je słychać. Tu siedzi i tu też siedzi. Cóż to za jakiś dzik mi tutaj kwietny na łąkę wszedł, co? Co tu się wyprawia? Co ty tu robisz? Dziury kopiesz? No zostaw te zwierzątka w spokoju. Zostaw myszki dla kotka. Przyjedzie na siedlisko, to będzie się musiał dobrze odżywiać. Malutki. Tak, kotek ma się lepiej, co nie zmienia jednak sytuacji, jeśli chodzi o to, że Marta nie może tu w dalszym ciągu przyjechać, bo ogon mu się jeszcze nie zagoił i długo to jeszcze potrwa. To teraz tu, tylko tutaj na własne życzenie utrudniłem sobie życie. Nie bardzo jest jak włożyć tutaj lewarek.
No dobra, to tu mam przygotowane. Tu już mogę układać kamienie i murować. Mogę również murować tam tą resztkę cegieł. A z tej strony z domu zrobiłem tylko część jednak tych, przygotowałem miejsc pod murowanie. Czyli mam gotowe tu. I mam gotowe to drugie miejsce tu. Natomiast jak skrobałem tutaj, żeby tą zaprawę usunąć, to zorientowałem się, że ona jest jeszcze trochę miękka. Więc uznałem, że na razie nie będę przerzucał jeszcze całego domu już na te nowe miejsca. Wymuruję tu i tamto miejsce, no mam na spokojnie na cały dzień pracy. Więc do tych kawałków wrócę już po weekendzie. To doda jeszcze 4-5 dni, żeby ta zaprawa mogła sobie lepiej stężeć. Teoretycznie wydaje mi się, że bez problemu by to wytrzymało, bo dom nie jest jakoś tam ciężki specjalnie. Ale nie ma co ryzykować. Tak malutki? Malutki. No i co tam, piesku? Malutki. Łobuzie ty. No dobrze, to co? To zacznę sobie teraz dobierać kamienie. No to tu już dobrałem kamienie. I powiem Wam, że dużo dłużej by mi się z tym zeszło, gdybym nie zaczął robić jednej rzeczy, a mianowicie docinać kamienie, bo to jest coś, czego nie robiłem na początku zbyt często, starając się szukać kamieni, które będą idealnie pasowały. I to z tym bardzo dużo się schodziło. Gulliver będzie tam szczekał teraz. Bo tak, ten kamień jest fajny, fajnie tu pasuje, ale on się nie nadaje. Dlatego, że cały się buja. A żeby było ok, wystarczy tutaj lekko wyrównać mu dół. Z kolei z tym kamieniem jest tak, że ta szczelina nie jest najpiękniejsza, tu będzie duża fuga. I wystarczy tylko tam lekko podciąć kamień i on wtedy dojdzie bliżej. Tak samo tu już wybrałem kamienie. I gdybym nie chciał ich ciąć, to też ten wybór nie do końca jest najlepszy. Bo tak, ten kamień ma tu skośną, on ma skośną płaszczyznę, także jeżeli położę na nim kamień następny, to on się w ogóle nie będzie trzymał, będzie się trzymał tylko na zaprawie. Natomiast niewielki nacisk spowoduje, że ten kamień się zsunie. A wystarczy go ściąć na płasko. Te pozostałe są ok, aczkolwiek wypadałoby również tutaj ściąć, tak żebym następną warstwę mógł położyć w łatwiejszy sposób i zrobić tutaj przewiązanie górnym kamieniem. A te pozostałe są już ok. To co? Mam tą stronę przygotowaną. Znaczy nie mam przygotowanej, muszę dociąć te kamienie i będę mógł przejść na drugą stronę. Tam sobie też przygotuję od razu kamienie. Biorę sobie ołówek i zaznaczam mniej więcej miejsce, od którego powinienem już wyciąć. I tak samo z tym kamieniem. Żeby płasko stał. O, dzięcioł. A do cięcia to używam takiej tarczy diamentowej. Ona jest przeznaczona właśnie do betonu, do kamienia też.
Gdzie Gulliver jest? Śpi w przyczepie. Widzisz, jaki mądry piesek. To tu też mam kamienie dobrane. No i ten bloczek, tu będę pewnie musiał go papą obłożyć troszeczkę, żeby mi wyszedł później. Czemu ty mi tak piszczysz? No weź ty się uspokój. Zmarzłeś czy co? Malutki. Za kotkiem tęsknisz? Idź do Gullivera, idź go obudź. On tak śpi. No. Dobra, a ja się biorę za rozrabianie. No dobrze, to pierwszą warstwę mam wymurowaną i wyczyszczoną. Tak to wyszło. Tu też mam pierwszą warstwę. A tak to wyszło tu. No, zabrakło mi trochę zaprawy, ale nie chciałem już rozrabiać. Dlatego tutaj w tym jednym miejscu jeszcze jest niedomurowane. Ale generalnie już można będzie układać następną warstwę. Ale to już w następnym filmie w poniedziałek, bo dzisiaj mamy piątek. Że jutro już raczej nie będę przy murze pracował. A nie powiedziałem wam w sumie, co takiego przywiozłem w przyczepce. Znaczy nic specjalnie odkrywczego, nic specjalnie nowego, po prostu więcej okien. To już są wszystkie okna, które mogę wykorzystać do szklarni. Całkiem sporo ich jest. Tu przywiozłem też dwa takie szersze okna. Raczej do szklarni ich nie wykorzystam, w sensie całych okien,
Natomiast myślę, że może szyby wykorzystam, bo będę musiał zrobić takie trójkątne okienka z jednej strony i wtedy takie szyby akurat mogą mi się przydać. To co, rozpakuję to jeszcze dzisiaj i tyle. No to są właśnie te większe okna, z których mógłbym wykorzystać szyby. Wiewiórka. Zje mi wszystkie orzechy. Trudno. Na zdrowie. Malutki, tu też musisz kopać? No co ty robisz? Jezu, no dzik, prawdziwy dzik. A jak ja tu będę kosił trawę i wpadnę w tą dziurę? Ty! Nawet nie słyszę. Co tam jest? Co tam jest? No malutki. Jakbym wiedział, że taki jesteś zdolny w kopaniu, to nie robilibyśmy tej studni maszyną, tylko ty byś wykopał. Ty, malutki. A dzisiaj przepiękna pogoda. W zasadzie to powinienem murować, dlatego że na przyszły tydzień prognozy pokazują jakieś deszcze do środy. Mam nadzieję, że to się zmieni. Ale nie chce mi się murować. Wezmę traktor i pojadę, pokoszę sobie trochę łąk. I tak dzisiaj wszystkiego nie wykoszę, ale przynajmniej te najbardziej porośnięte olchami. No to działam. No to górną łąkę wykosiłem. Tutaj ładnie szło, więc ustawiłem na średnim poziomie. I generalnie dało radę, no trochę zostało jeszcze takich samosiejek, olchy. Natomiast tu jak wjechałem, to niestety zapycha się co chwila. Także znowu ją muszę ustawić na najwyższy poziom. Ale generalnie z tą łąką i tamtą przed trzciną mam problem, bo tu jest taka trawa bardzo gęsta i bardzo taka twarda. No i ciężko to kosić. Także zastanawiam się, jakby to można było zmienić, żeby tu rosła jakaś ładna i delikatna trawa. Przy okazji zabawę mają teraz pieskiem, czy Gulliver gdzieś poleciał, ale malutki już się bawi w dzika znowu. Malutki. Dobrze, tam mam traktorek. Idę tam, obkosiłem już w koło też stawu, jeszcze na dole w tym trzcinowisku przejadę i to tyle na dzisiaj. Nie lubię tędy jeździć, bo tu gdzieś jest strumień i cały czas się boję, że się w niego wpakuję. Muszę przyjść z kosą i to wykosić, bo inaczej to nie ma jak. No to wykosiłem tu łąkę kwietną. Wykosiłem też na grobli. Fajnie się kosi na grobli, bo trzeba bardzo uważać. Ona nie jest za szeroka. No, trzeba przyciąć te trzciny. A z naszej strony to już wszystko. Bardzo dziękujemy za oglądanie. A jeśli się Wam podobało, to dajcie dyla. Dziękujemy i dobranoc.